Wyobraź sobie styczniowy wieczór w szarej, deszczowej Polsce. A teraz przenieś się w ciepłe, przyjemne miejsce, gdzie błądzisz wśród zapachów przypraw, hipnotyzującej muzyki i labiryntów wąskich uliczek. Zaledwie kilka godzin lotu oraz wydane kilkaset złotych dzielą cię od totalnej zmiany rzeczywistości. Dzisiaj zabieram cię do Marrakeszu, miasta, które żyje swoim własnym rytmem, gdzie czas płynie inaczej, a każda ulica kryje inną tajemnicę. Przekonasz się, że weekend tutaj to nie tylko ucieczka od codzienności, ale prawdziwa podróż w czasie i przestrzeni. Zaczniemy oczywiście w piątkowy wieczór, gdy miasto tętni życiem. Skoczymy w tłum na placu Jama El Fna, zajrzymy tam, gdzie turyści boją się wchodzić i spróbujemy smaków, które zostaną z tobą na długo. To nie będzie typowy city break, to będzie Marrakesz w swojej najbardziej dzikiej, nieokiełznanej i hipnotyzującej odsłonie. Kto wie, może po obejrzeniu tego filmu pierwsze co zrobisz, to kupisz bilet na lot do Maroka. Znaleźliśmy fantastyczny hotel w centrum, samym centrum Mediny w Marrakeszu. Cena 40 zł za osobę w dwuosobowym pokoju. Za tą cenę w takiej lokalizacji to jest naprawdę coś. No i co? Zostawiasz graty i po prostu walisz na miasto. Idziesz na lekko, tak jak my, bez żadnych rzeczy. Ruszamy w miasto i jeść. Jestem strasznie głodny, ale w ogóle fantastyczny dzień. Wszystko po prostu płynie. Trafialiśmy samych fajnych kierowców. Mieliśmy 3 autostopy i wszystkie bardzo udane. Całe miasto wychodzi. W ogóle jest fantastyczna pogoda. Pogoda jest na spacery. Zobacz, co tu się odbywa. Było dzisiaj tak gorąco w ciągu dnia, że nie można było wytrzymać. A teraz jest taki przyjemny chłodek i idziemy w ten tłum w piątek wieczorem do Marrakeszu. W weekend. Na tygodniu podobno nie jest tak ciekawie. Nie byliśmy na tygodniu, nie wiedzieliśmy, ale jesteśmy w piątek, tu razem z tobą i obczajaj, co tu się odbywa. Zaraz się wbijemy w ten tłum tam do środka. Setki, jak nie tysiące sprzedawców i handlowców, plus różnych grajków, muzyków i artystów. Każdy próbuje zaciekawić. Maroko to jest kraj kolorów, smaków i zapachów. Jemy zupę harira, która jest robiona z głównie jagnięciny plus roślin strączkowych. Takimi łyżkami. Tak, te łyżki to jest po prostu torpeda, zobacz. Taka łycha i ona byłaby fajna, gdyby nie była kuźwa z aluminium, a ja aluminium nie trawię, no ale dobra. I na takim papierze dostaliśmy. No i generalnie to jest tradycyjna zupa marokańska jedzona o każdej porze roku. No i zaraz sprawdzimy, jak ona smakuje. Siedzimy tutaj, Wiesiu zamówił rybę, no bo nie jada mięsa, a ja zamówiłem gulasz. What's the name of this dish? Tangier. Tangier. Yes. No tak, tangier, czyli ta słynna ich lokalna potrawa. Tangier. Jest to coś w rodzaju gulaszu, z tego co widzę. Do tego dostaliśmy ten ich fantastyczny chlebik, ależ on pachnie. No i będziemy to konsumować. Smacznego! Zjedliśmy, jestem napchany, to było tak dobre, wymarzone jedzenie, lepszego po prostu nie mogłem sobie wymyśleć. Cały dzień za mną to chodziło, taki rozpływający się w ustach gulasz z jagnięciny, bardzo fajnie i wyraziście przyprawiony, to było tak smaczne, naprawdę jak będziesz tutaj kiedyś, to zdecydowanie tą potrawę polecam. A teraz oczywiście wjechała ich typowa herbatka z miętą, no za free, tak, gratis do tego jedzenia. Podejrzewam, że tyle to jest cukier, reszta herbata i woda. I co powiesz? Kwaśna? Może ją dosłodzić? Chyba więcej cukru niż u Alego. Niemożliwe. Ja jak wypiłem u Alego, to myślałem, że padnę. To tutaj jeszcze więcej. No podobnie. Witamy w Marrakeszu. I ci sprzedawcy właśnie tak tańczą, śpiewają. Co chwilę jest jakaś impreza. Tu ludzi przybywa. Jedzenie, tańce, muzyka. Taki chyba jakby Oktoberfest. Tylko nie leje się piwo, tylko ładuje się jedzenie wiadrami w ludzi. Tak mają wyglądać banany, które kupujesz. Zobacz, jakie one są żółte.
i one są wtedy dojrzałe i są najsmaczniejsze. Dzisiaj takie jedliśmy. To, co my w Polsce kupujemy, one są niedojrzałe i dojrzewają w dojrzewalniach. A tutaj właśnie sprzedaje się naturalne i to jest super. Sobotni poranek. Witam Cię w Marrakeszu. Piękna pogoda, słoneczko, już upał, a będzie jeszcze cieplej. I teraz idziemy do miejsca, które nazywa się Marché de Mella, czyli jakiś taki targ i rynek, gdzie handlują wszystkim. Od owoców, przez warzywa, rękodzieło, wyroby i różne inne rzeczy. A że jest sobota rano, to podobno będzie tam ruch, zamieszanie i handel, ale nie pod turystów, tylko właśnie pod lokalesów, którzy robią zakupy w tym miejscu. I będziemy Ci pokazywać to miasto, które jest naprawdę fajne, bo wczoraj już wieczorem żeśmy sporo przeszli i naprawdę robi wrażenie. Ludzie tutaj są niesamowicie uprzejmi. Tak mili, tak sympatyczni, tak życzliwi. No i powoli otwierają się różne straganiki, różne miejsca, gdzie ludzie świadczą różne usługi. Głównie dla lokalnej ludności, niekoniecznie dla turystów. Patrz na te drzwi. To jest typowy element architektury. Każdy ma właśnie tutaj w ten sposób pozaznaczone, no i każdy wie, gdzie ma swój stragan i swój bazarek. Kręcimy się po Medinie, po wąskich uliczkach rano. Wszystko jeszcze pozamykane. Powoli oni się nie śpieszą, budzą się. No i powoli zaczynamy zwiedzać te miejsce. Zobacz na tą architekturę, zobacz na te wszystkie zdobienia. Jak to wszystko jest misternie zrobione. I całe mnóstwo kotów. To jest kraj kotów. Sprzedają kury. O kurde, ale śmierdzi. I ryby. Ale patrz, jakie piękne koguty. Tutaj młode kurczaki czekają na swoją kolej. Pastella! Ty, no patrz, jak oni te placki robią. Anyż, cynamon, kurkuma, sól, no i te zapachy. Wyobraź sobie, że to jest marynowana cytryna. Jestem w szoku. This is saffron. Szafran, very expensive. No. No, ale pachnie. Szafran jest bardzo drogi, z tego jest znany. Zobacz na te marynaty, jak one ślicznie wyglądają. To wszystko jest tak poukładane, bardzo ładnie pachnie. Ewidentnie to jest bazar, gdzie miejscowi kupują różne rzeczy do takiego codziennego spożycia. No i rzeczywiście możesz tu kupić warzywa, owoce, wszystko co potrzebujesz do tego, żeby sobie zrobić dobre jedzenie. Zobacz, jak tutaj w Medinie zrobione są mury i w ogóle budynki. To są kamienie lepione na jakieś, nie wiem, zaprawę dziwną. No i to wszystko jest oklejone później tynkiem jakimś i w takich warunkach ci ludzie mieszkają. No i tutaj w Medinie masz całe mnóstwo riadów. Jeden Riad Swan, Riad Luzja. Riad na riadzie. Ha, a zobacz w ogóle, jak te budynki wyglądają. To wszystko jest tutaj rozpieprzane i później jest na nowo budowane. To wszystko jest otynkowane i w środku wygląda bardzo ładnie. Jest ganek, jest dziedziniec, jest miejsce, gdzie można sobie posiedzieć. Robi to fajne wrażenie. Rzeczywiście jest fajne miejsce, żeby sobie usiąść, posiedzieć. Idziemy, wbijamy wszędzie. Z noclegami w ogóle nie ma problemu. Wczoraj przyjechaliśmy z partyzanta, znaleźliśmy hotel. Było późno, pierwszy lepszy, cena super. Nie ma sensu chyba bawić się w jakieś bukowanie wcześniej na bookingach i innych jakichś portalach. Tylko po prostu wbijasz, wchodzisz, sprawdzasz łazienkę, sprawdzasz pokoje. Pasują? Pasują. To bierzemy. Spontaniczność najlepsza podpowiedź. No dokładnie, tak było. Dlatego rekomenduję przyjechać, zobaczyć i dopiero wtedy sobie coś wybrać. A znowu jak zabukujesz, to będziesz szukać w tych wąskich uliczkach tego adresu. Będzie jakaś niepotrzebne po prostu zamieszanie. Tu wbiliśmy do jakiegoś riadu i to jest takie wspólne miejsce do siedzenia, gdzie można sobie spokojnie posiedzieć z innymi gośćmi i porozmawiać. No i w środku masz całe mnóstwo pokoików, gdzie goście po prostu sobie mieszkają. Najprawdopodobniej na górze jest jakiś taras, zaraz pójdziemy zobaczyć. I tu są różne przejścia do kolejnych pokoi. No bardzo ładne to miejsce, podoba mi się. Przenocować w takim riadzie w samym centrum Mediny, super sprawa. Tutaj akurat wszystko jest tak misternie zrobione i naprawdę bardzo ładnie przygotowane. Ślicznie to wygląda. Wow, ale drzwi. Cena 850 dirhamów za 2 osoby, czyli 335 zł dokładnie, przeliczyłem to teraz. Więc dosyć drogo jak dla nas backpackersów, ale dla zwykłych turystów myślę, że to jest taka normalna europejska cena. Myślę, że nad polskim morzem mniej więcej takie ceny są. I tak wygląda widok z tarasu. Aha, a tam jest śniadanko podane dla gości. To nie będziemy wchodzić, bo nie jesteśmy gośćmi. Tak wygląda Medina. Więc idziemy dalej, zwiedzać i szukamy banku, bo chcielibyśmy wymienić pieniądze po to, żeby kupić śniadanie. Cały czas mamy kłopot, że w tych wszystkich street foodach no nie da się płacić kartą, co jest chyba oczywiste. To jest właśnie kwintesencja Maroka, to co tutaj teraz widzisz. Bogactwo zapachów, barw, to są jakieś przyprawy, aha i one są tutaj palone jako kadzidełka.
To są nasączone jakimiś perfumami, jakieś chyba rośliny. Każda ma inny kolor, inny zapach. I to jest palone później w tych tutaj miseczkach jako kadzidełko. Kręcimy się tutaj po tej Medinie już 2 godziny i powiem szczerze, można się tu zgubić. Te przejścia wąskie, uliczki i całe mnóstwo ślepych uliczek. Dosłownie jest to labirynt. Docelowo nie używamy mapy, bo stwierdziliśmy, że nie o to chodzi, żeby pójść na łatwiznę i postanowiliśmy, że spróbujemy stąd wyjść, nie używając mapy. No i 2 godziny później nie wiadomo w ogóle, jak się stąd wydostać. Ale no miejscówka jest naprawdę fajna, bo jest to niewiarygodny klimat. Chodzimy tymi wąskimi ulicami, zaglądamy ludziom do domów. Całe mnóstwo kotów wszędzie. Kot na kocie, no i mnóstwo takich właśnie małych biznesików potwieranych, które powoli już się zaczynają organizować. Po paru godzinach udało nam się wyjść z Mediny i tutaj zobacz, drzewa z limonkami, cała alejka, oblepione, nikt ich nie zrywa, bo to jest tutaj po prostu normalność. Tak jak u nas, nie wiem, śliwki rosną przy drogach czy inne rzeczy, tak tutaj limonki. Jak będziesz w Marrakeszu, obowiązkowo soczki z granatu. Tutaj pan przy nas robi, ale smaczny. Rewelacyjny jest ten sok z granatu. Koszt 20 dirhamów, czyli 8 zł. Z godziny na godzinę robi się coraz więcej ludzi, coraz większe zamieszanie. Coraz więcej turystów, coraz większy młyn i kocioł. I oczywiście jak to w takich miejscach wszyscy chcą absorbować twoją uwagę. Zaczepiają, zagadują i próbują naciągnąć na jakiś zakup, ale to jest normalka. I w środku dnia taki sam kocioł jak wieczorem. Ja myślałem, że w dzień będzie tu spokojniej i ciszej, a ci od rana już naparzają. Siedzimy z Wiesiem na tarasie i jemy sobie potrawę, która się nazywa brewot. To jest taki miks zapiekanych różnych rzeczy. Niektóre są z warzywami, niektóre są z mięsem i niektóre są z serem. To jest fantastyczne. Jak będziesz w Maroku, obowiązkowo próbuj. W środku jest mięso, prawdopodobnie jagnięcina z tego, co tutaj w smaku wyczuwam. Jakaś kapusta, różne inne przyprawy, naprawdę fajna rzecz. Tutaj na górze, na dachach masz całe mnóstwo różnych restauracji, knajpek, barów z widokiem na ten plac. No i to jest bardzo fajne, bo wychodzisz sobie, możesz sobie kawkę wypić, posiedzieć, zjeść coś dobrego i popatrzeć na ten cały zgiełk. My tutaj jesteśmy akurat na narożniku, a cały ten plac tam się odbywa, ale właśnie chcieliśmy trochę bardziej spokojnego miejsca. No jest niezłe zamieszanie i niezły młyn. Rzeczywiście chwila wytchnienia jest mile widziana, ale generalnie Marrakesz robi naprawdę bardzo fajne wrażenie. Warto tutaj posiedzieć ze 2-3 dni. Marrakesz totalnie nas wciągnął. Klimat, tajemnice i całe to uliczne zamieszanie pochłonęły nas bez reszty. Postanowiliśmy więc zostać jeszcze 1 dzień. W następnym odcinku idziemy na grubo. Zajrzymy do garbarni skóry, gdzie zapachy i widoki to prawdziwa jazda bez trzymanki. A potem dla równowagi totalny reset w tradycyjnym hammamie, czyli klasycznej marokańskiej łaźni miejskiej. Już niebawem czekają Cię kolejne marokańskie przygody. Wpadaj koniecznie.